Nie zwlekając, zaproszę panią Edytę Dymowską, która opowie już o ostatniej, ale jakże pięknie błyszczącej perle w naszej instytutowej koronie, mianowicie o Zakładzie Aparatury Jądrowej. Serdecznie Państwa witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie, żeby zaprezentować, tak jak Pan powiedział, perłę, jedną z perełek Narodowego Centrum. Proszę Państwa, Narodowe Centrum Badań Jądrowych od ponad 50 lat zgłębia i rozwija techniki akceleratorowe. Ja mam przyjemność reprezentować Zakład Aparatury Jądrowej, który w Narodowym Centrum jest odpowiedzialny za konstrukcję, wytwarzanie i rozwój liniowych akceleratorów elektronów, przyspieszaczy elektronów. Zapomniałam, że muszę się sama porządzić. Oj. O, tak. Jako zakład odpowiedzialny w Narodowym Centrum mamy tutaj pełną infrastrukturę składającą się z hali produkcyjnej, jak również laboratoriów i biura konstrukcyjnego. To jest ten szary budynek po lewej stronie. Na dole biura konstrukcyjne, na dole laboratoria, gdzie wytwarzamy struktury przyspieszające. No i oczywiście nieodzowna część takiej działalności, 4 profesjonalne bunkry, w których testujemy i uruchamiamy nasze akceleratory. No, nie w tą stronę. Proszę Państwa, Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jednym z kilku zaledwie na świecie producentów akceleratorów, ale nie każdy producent ma takie ambicje jak my, aby również produkować, wytwarzać strukturę przyspieszającą, czyli serce każdego akceleratora. My w Narodowym Centrum zajmujemy się również właśnie taką działalnością, oczywiście korzystając ze współpracy naukowców w naszym centrum, głównie Departamentu kierowanego przez profesora Rzadkiewicza, Departamentu Technik Akceleratorowych. Za tą współpracę bardzo dziękujemy. Znowu się pomylę. Kiedyś Zakład Aparatury Jądrowej przez blisko 3 dekady był jednym z wiodących na świecie producentów akceleratorów do radioterapii. Natomiast uwarunkowania ekonomiczne, wymagania rynku, zmiany na rynku poniekąd ukierunkowały nas do tego, aby głównym naszym polem działalności były akceleratory do radioterapii, do radiografii przemysłowej. Akcelerator Lilliput jest właśnie odpowiedzią na wymagania rynku naszego centrum. Zaprojektowano go i służy do badań niszczących metodą radiograficzną. Akceleratory tworzymy i sprzedajemy jako urządzenia indywidualne i kompletne systemy radiograficzne. Rozpoczęliśmy taką działalność 15 lat temu, współpracując z rządem jednego z krajów azjatyckich. Jest to w tej chwili jeden z najbardziej rozwijających się krajów świata. Zamówiono u nas akcelerator, który nie był typowym urządzeniem właśnie takim indywidualnym. Były to urządzenia dedykowane do pracy w terenie. Zamontowaliśmy je na specjalnych laboratoriach, samochodach ciężarowych. To nas skłoniło do tego, żeby właśnie znaleźć sobie taką niszową działalność w przeciwieństwie do naszych konkurentów światowych, czyli projektowaliśmy systemy pod tak zwaną miarę klienta. Klienci już nie byli zainteresowani samą dostawą akceleratora, ale całymi systemami. Obecnie możemy się w zakresie akceleratorów do radiografii przemysłowej pochwalić tym, że mamy produkty, które mają od energii 2 do 15 MeV. Ostatnie 2 lata to był ogromny przełom w produkcji struktur akceleratorowych i rozwoju. Odpowiedzieliśmy, wymagania rynku były takie, że od kilku lat wszyscy oczekują akceleratora o wysokich energiach 15 MeV. Tą strukturę opracowaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat z pełnym sukcesem, jak również strukturę o energii 6,9 MeV. W tej chwili jest w produkcji akcelerator 6,9 MeV i muszę tutaj Państwu się pochwalić, że jeszcze nie mamy oficjalnego zamówienia, natomiast
czekamy na takowe dokumentowe. Również struktura 15MF jest w pełni gotowa i rozwijamy w tej chwili, budujemy akcelerator energii 15MF. Akceleratory, które produkujemy w Narodowym Centrum, to nie tylko akceleratory do radiografii, to również akcelerator do kontroli granic. W ubiegłym roku wynikiem współpracy Narodowego Centrum oraz spółki komercyjnej PID Polska byliśmy świadkiem uruchomienia pierwszego na polskiej granicy polskiego systemu do kontroli granic. Skaner Canis produkcji Multicontrol. Nad tym projektem pracowaliśmy 2,5 roku z firmą PID Polska, z którą NCBJ ma podpisaną umowę o współpracy. Efektem tych działań jest nasz akcelerator, który jest częścią integralną systemu. Za chwileczkę zaprezentuję Państwu film z takiego codziennego działania tego akceleratora. W chwili obecnej rozwijamy z firmą PID Polska nowy projekt, czyli akcelerator do kontroli granic, natomiast w transporcie samochodowym. Oj. Teraz poproszę o odtworzenie tego filmu. Akcelerator działa od roku bezawaryjnie. Są pierwsze sukcesy Izby Administracyjno-Skarbowej. Wykryto pierwsze, że tak powiem, kontrabandy. I mamy nadzieję, że to nie jest pierwszy i ostatni tego typu urządzenie. W tej chwili są ogłaszane kolejne przetargi i mamy nadzieję, że firma PID Polska z sukcesem je wygra, a my będziemy mieli przyjemność uczestniczyć w realizacji tych projektów. To, że jest to akcelerator dwuenergetyczny z możliwością przełączania energii, pomaga nam w tym, że mogą być prześwietlane ładunki o różnych strukturach. Kolejna nasza działalność. Kiedyś, tak jak wspomniałam, byliśmy wiodącym producentem akceleratorów do radioterapii. Od kilku lat owocem naszej współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii i tutaj z tego miejsca chciałabym gorąco podziękować serdecznie panu profesorowi Malickiemu i jego kompetentnemu zespołowi za tą sukcesywną naszą współpracę od lat. Powstaje, proszę Państwa, w Narodowym Centrum akcelerator Accure. Jest to akcelerator do radioterapii śródoperacyjnej, czyli terapia ta polega na tym, że naświetlanie loży pooperacyjnej po wycięciu guza następuje bezpośrednio na sali operacyjnej. Pozwala to na zwiększenie komfortu osób chorujących na nowotwory, szybszy ich powrót do zdrowia, to jest chyba najważniejsze. Jeśli wprowadzimy ten produkt na rynek, a planujemy zrobić to w przyszłym roku, będziemy jednym z 3 na świecie producentów tego niszowego akceleratora. W pierwszej edycji projektu stworzyliśmy akcelerator bardzo ergonomiczny, natomiast teraz przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii powstaje produkt szyty tak zwany na miarę. Tak? To nie mają być nasze konsekwencje naszych domyślań, rozmyślań. Tutaj raz w miesiącu spotykamy się ze specjalistami, fizykami, onkologami z Centrum Onkologii i szyjemy produkt na tak zwaną miarę. W stosunku do poprzedniego modelu udało nam się ten akcelerator odchudzić, że tak powiem, o ponad 300 kg. Ten akcelerator nie wymaga, w przeciwieństwie do akceleratorów do radiografii przemysłowej, specjalnych pomieszczeń, jakimi są bunkry. Będzie wprowadzany na salę operacyjną, korzystając z windy przemysłowej. Będzie miał takie gabaryty, ma takie gabaryty, bo w tej chwili jest na ukończeniu. Czekają nas oczywiście testy i ośrodek referencyjny, w którym ten akcelerator zaistnieje. To właśnie nie z przypadku wybrane jedno z najlepszych centrum onkologii, myślę, że na świecie, Wielkopolskie Centrum. Proszę Państwa, akceleratory do radiografii, ochrony granic, medycyny, jak również do zastosowań w nauce. Tak jak wspomniał pan dyrektor Kurek, mamy możliwość pochwalenia się tym, że zaistnieliśmy w CERN-ie jako producent 12 struktur PIMS.
Każda ta struktura 150 cm, długości średnia 54, składa się z 15 elementów. Proszę Państwa, dostarczono nam z CERN-u 26 ton miedzi o najwyższej jakości. Początkowo chcieliśmy posiłkować się jedną z najlepszych firm obróbczych, centrów obróbczych w Polsce. Jednak ta współpraca okazało się, że wcale najlepsi nie są zawsze najlepsi. Zostały zakupione maszyny tutaj w Narodowym Centrum i w naszym zakładzie została właśnie przeprowadzona cała produkcja. Tutaj widzimy obróbkę zgrubną krążków takich miedzianych. Może na kolejnym zdjęciu. Myślałam, że mam jeszcze jedno zdjęcie. Następnie te wszystkie rzeczy były poddane kolejnym operacjom technologicznym. W sumie było ich ponad 8 000. Wytworzyliśmy ponad 400 elementów tych struktur. Oczywiście około 200 to były główne te dyski, natomiast również elementy towarzyszące. W 2017 roku pan dyrektor Kurek miał przyjemność uczestniczyć w inauguracji akceleratora, uruchomieniu. Zostaliśmy tam uhonorowani jako jeden z głównych właśnie dostawców struktur akceleracyjnych. Więc myślę, że mamy się czym pochwalić w Narodowym Centrum, możemy być z nas dumni i liczę, że przyszłe nasze projekty będą szły właśnie w takim kierunku. Dziękuję Państwu za uwagę.